Cześć kochani, Witajcie. tutaj kanał Morskiej Pumy. Trochę jest stresik, a to dlatego, że już dzisiaj zaczynamy internetowy dziennik oceaniczny. Już chyba 3. sezon tak naprawdę, Tak. bo płyniemy na Galapagos. Galapagos. Słuchajcie, będziecie nam towarzyszyć przez mniej więcej plus minus 2 tygodnie, więc płyniecie z nami z mariny Flamenco z Panamy. Proszę bardzo. Po przejściu kanału panamskiego, całego live'a 14-godzinnego macie na kanale, możecie oglądać. W sumie dodam, że prawdopodobnie chyba tak, byliśmy pierwszymi Polakami, którzy to w ogóle dokonali, tego live'a, więc fajne osiągnięcie. Słuchajcie, towarzyszcie nam, bo przez, tak jak mówię, 2 tygodnie będziemy płynąć w kolejne nieznane. Pewnie. No może 2 tygodnie, może dłużej, zobaczymy. Jakie pelikanisko. Dobra, odwiązujemy powolutku cumy i działamy. Nie obyłoby się bez wstępnych problemów, mianowicie przed wypłynięciem na otwarty Pacyfik chcieliśmy zatankować nasze zbiorniki paliwa do pełna, żeby po prostu je mieć w razie W, lepiej mieć niż nie mieć, i chcemy zatankować jeszcze 40 litrów do naszych kanistrów, ale no mimo że zgodzili się podpłynąć do stacji, to okazało się, że kazali nam teraz wracać na do swojego jakby doku, więc nie możemy podpłynąć na stację. Mimo że wcześniej się zgadzali, mamy wracać, doba nasza się skończyła. Nie wiem co teraz. Już byliśmy dosłownie na wpłynięciu do naszego doku i na radio: Sikugar, czekamy na ciebie, możesz już teraz płynąć. Po prostu. Sytuacja wygląda tak, że tej małej łódce zepsuł się silnik i po prostu odholowali go tutaj i naprawiają go na stacji benzynowej. Tak nie powinno być. No ale dobra, jesteśmy, już tankujemy i możemy ruszać. Kochani, witamy się teraz z Wami w innej konfiguracji, już nie przy sterze, tylko w kierunku dziobu, żeby Wam pokazać, dlaczego spokojny nazywa się spokojny. Słuchajcie, przejdźmy teraz do dystansów naszych. Wiele się tutaj nie pokonało, że tak powiem. Od lądu dzieli nas od Panamy 30 km i teraz płyniemy na Galapagos i zostało nam dosłownie 1542 km. Płyniemy na wyspę San Cristobal w archipelagu właśnie Galapagos. Tam dobijemy, tam zrobimy pierwszy check-in i spotkamy się z wielkimi restrykcjami, a może i nie, zobaczymy jak będzie, wszystko będę Wam nagrywać. Właśnie, co do warunków wiatru, to staruszek przejmij,
Jak Wodze. widzicie, wiatru prawie nie ma. Mamy około 3 węzłów wiatru, ale jeszcze pół godziny temu było 1,4 węzła, tam więc prawie w ogóle nie było wiatru. Ma się ten wiatr pojawić wieczorem, ma nawet być 15 węzłów, chociaż jakoś nie chce mi się w to wierzyć, że to będzie 15 węzłów. No ale to niestety ten rejon taki jest, szczególnie, że my płyniemy już pod sam koniec naszego okna wiatrowego, bo tak naprawdę pod koniec maja wiatry się już zamieniają z korzystnych, czyli z tych, które wieją z Panamy w kierunku Galapagos, na przeciwne. A więc dlatego, ponieważ jesteśmy tak na granicy sezonu, to już te wiatry są bardzo słabe, albo ich prawie nie ma. Ja się tak sobie rozglądam, bo na takiej wodzie idealnie widać dosłownie wszyściuteńko i po prostu będzie perfekcyjnie widać, jak jakiś delfin się wynurza albo jakiś rekin. Jednego albo już wieloryb. widzieliśmy, jak wypływaliśmy z Panamy. Tak, były delfiny, 2 nawet. Tak, 2. No i najgorsze będzie te pierwsze paręset kilometrów, nawet może takie 600, 700, jak już dopłyniemy, wypłyniemy z Zatoki Panamskiej, tam już będą wiatry lepsze, bo już będziemy powoli wchodzić w te takie pasaty. No ale tutaj jest ten najgorszy moment, dlatego pewnie będziemy trochę na silniku pływać. Zatankowaliśmy sobie dodatkowe paliwo do karnistrów, tak więc mamy nie dość, że pełne baki, to jeszcze mamy kanistry z dieslem. Chcemy po prostu jak najszybciej pokonać ten etap tutaj tego słabego wiatru, nie? No i słuchajcie, jakby pierwszy sezon był przez Atlantyk, drugi sezon, znaczy Atlantyk był na Facebooku, drugi sezon był z BVI na Panamę, tutaj na YouTubie. Trzeci sezon jest teraz z Panamy na Galapagos. No i tak szacujemy, że będzie to podstawowo 2 tygodnie. Jestem bardzo ciekawa, czy uda nam się szybciej, czy uda nam się dłużej. Pewnie będzie dłużej. Zobaczymy. Z BVI planowaliśmy tydzień, wyszło 2, więc zobaczymy. Jestem bardzo tego ciekawa. Jak na razie no widzicie, no praktycznie, że cały czas silniki pracują i płyniemy sobie ile? Z 6 węzłów na silniku, 6 nie? węzłów mamy prędkości. Z BHO do Panamy mieliśmy 2000 km, a robiliśmy to w 13 dni, tak? Natomiast tutaj mamy 1500, chyba 50 jakoś tak, mniej więcej. No i może się uda zrobić tak na przykład w 11 dni. Zobaczymy, tak? W sumie No, prawie 1600. no prawie, no. ale i tak jest to 400 km mniej niż do Panamy. Tak, no słuchajcie, więc fajny dystansik nam się tutaj robi. I co? Zachęcam Was bardzo do zadawania pytań pod tym filmem. Bardzo Was zachęcam, bo my bardzo lubimy czytać wszelkie komentarze i pytania i potem będziemy oczywiście odpowiadać na te pytania z małym zastrzeżeniem, że będziemy odpowiadać na losowo 3 pytania ze względu na, no nie wiem, może ograniczoną długość tego dziennika. Nie chciałabym tworzyć kolejnych godzinowych odcinków, to po prostu będziemy losować 3 pytania albo po prostu odpowiadać na mniej, w zależności ile tych pytań będzie. Bardzo Was zachęcamy, bo tak jak mówię, nas to cieszy i daje nam pewnego rodzaju wsparcie i wiemy, że nie jesteśmy tutaj sami, bo nawet, widzicie, nic się nie wynurza, jakbyśmy naprawdę sami tutaj byli. No, tak więc płyniemy dalej i do zobaczenia następnego dnia. Do jutra, pa pa! See you!